Jarku, pracujemy w Radzie Naukowo-Wydawniczej Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego. To bardzo poważna sprawa. Ty jesteś naczelnym konsultantem, praktykiem i sprawdzasz to, co my, muzykolodzy, wytworzymy w tych naszych nutach na podstawie oczywiście źródeł. Ale dzisiaj pytanie o to, jakim Wieniawski był pedagogiem. Wiemy, że w prowadzonej przez siebie zaawansowanej klasie skrzypiec w konserwatorium petersburskim wprowadził taką tradycję rywalizacji uczniów i też pedagogów. Cotygodniowe wieczorne koncerty, bardzo ambitny repertuar. Stały się to takie ważne spotkania, gdzie prześcigano się w tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Dziś od szkoły podstawowej muzycznej także jest coś takiego jak popisy uczniów i to się właściwie przejawia w całej takiej edukacyjnej drodze każdego z uczniów. Popisy uczniów i też rywalizacja pedagogów w pewien sposób. Czy uważasz, że ta tradycja, jakoś zapoczątkowana w tej szkole petersburskiej przez Wieniawskiego jest właściwą drogą? Może cofnijmy się troszeczkę chronologicznie. Chciałbym powiedzieć, że Wieniawski w mojej opinii był typowym przedstawicielem swoich czasów. Był wirtuozem. Wiek XIX można nazwać taką epoką czy erą wirtuozów. Artyści, którzy wtedy prezentowali swoje umiejętności na scenie, byli, można powiedzieć, idolami, podobnie na zasadzie dzisiejszych artystów muzyki pop. Byli uwielbiani przez swoich słuchaczy, byli noszeni na rękach, więc ten element rywalizacji między nimi również istniał. Najgłośniejsza chyba rywalizacja między skrzypkami to chociażby znany spór, kto był najlepszym skrzypkiem na świecie, między Niccolò Paganinim a naszym znakomitym skrzypkiem Karolem Lipińskim. Więc ten element rywalizacji lub udowodnienia, że jest się najlepszym artystą, istniał już od początku XIX wieku, a myślę, że tak naprawdę rywalizacja towarzyszy ludzkości od zawsze. Myślę, że ta metoda, którą stosował Wieniawski, czyli, przepraszam za słowo, wypychanie uczniów na scenę, on doskonale zdawał sobie sprawę, jak jest to ważne. Jak ważne jest, żeby uczeń jak najwcześniej, czy student jak najwcześniej zorientował się, że edukacja nie służy tylko temu, żeby ładnie grać, bo przecież finalnym celem edukacji jest to, żeby zaprezentować swoje umiejętności przed publicznością. Więc chyba ten element, na którym Wieniawskiemu bardzo zależało, to znaczy na tym, żeby jak najwcześniej uczniowie zorientowali się, po co tak naprawdę się kształcą. A jak myślisz, czego Wieniawski chciał nauczyć oprócz tego wypychania na scenę? Dawał im szalenie ambitne utwory. Przede wszystkim te, nad którymi sam pracował i te, które w danym momencie komponował. Czy możemy nazwać, że coś przekazywał, coś konkretnego? Czy to jest nazywalne? Co przekazywał? Ja może zacznę od, jeszcze wrócę na moment do tej rywalizacji. Mam nadzieję, że ta rywalizacja z pedagogami służyła wyłącznie dobru uczniów, że to nie chodziło wyłącznie o to, żeby udowodnić kolegom, nauczycielom, że jest się lepszym pedagogiem. Myślę, że tutaj mam taką nadzieję, że jednak dobro studentów było na pierwszym planie. Myślę, że tak jest do dzisiaj, mam taką nadzieję.